Ten piękny kraj przez ponad 40 lat był dosłownie oddzielony drutem kolczastym od reszty świata. Komunistyczny reżim odbił ogromne piętno na mieszkańcach i gospodarce Albanii. Dzisiaj bez problemu możemy podziwiać różnorodność tego małego państwa i obserwować jego rozwój. Przyjrzyjmy się zatem Albanii z bliska. Po Albanii podróżowaliśmy z namiotem, a na nasze noclegi wybieraliśmy miejsca dzikie, nieturystyczne, gdzie w ciszy i spokoju mogliśmy podziwiać piękno tamtych krajobrazów. Albania to nie tylko morze, to także ogromne jeziora. Jedno z nich, jezioro Komani, mogliście zobaczyć już w pierwszym odcinku. W tym odwiedzamy jezioro Szkoderskie, leżące na granicy z Czarnogórą. Te góry, które widzicie w oddali, to właśnie Czarnogóra. Jezioro zmienia swoją powierzchnię w zależności od pory roku i ilości opadów. Może mieć od 360 aż do 530 km². Około 1/3 powierzchni tego jeziora znajduje się na terytorium Albanii. To raj dla ryb i ptaków i jest objęty ochroną krajobrazową. W tej części kraju można również zajrzeć do Szkodry. To największa miejscowość północnej Albanii i jednocześnie najważniejszy ośrodek gospodarczy, kulturowy i historyczny w tym obszarze. My wpadliśmy tam jedynie na małe zakupy i tradycyjne albańskie desery. Były nieprawdopodobnie słodkie. W drodze do Krui odbiliśmy kawałek z trasy, żeby zobaczyć wiszący most nad jeziorem Szkopet. Trzeba przyznać, że widoki tam są magiczne. Mega turkusowa woda i ten wiszący drewniany most prowadzący w leśne gęstwiny robi robotę. A swoją drogą, może ktoś wie, dokąd prowadzi ten most, bo nie mogliśmy znaleźć informacji, a wygląda, jakby był donikąd. Dosyć strasznie jest na tym moście, cały się trzęsie. To nie jest dla mnie. A mi nie przeszkadza. Kruje co roku odwiedzają tysiące turystów. To pierwsza historyczna stolica Albanii i rodzinne miasto bohatera narodowego Skanderbega, który wyzwolił Albanię spod panowania tureckiego. Najazdy Turków oraz trzęsienie ziemi w XVII wieku doprowadziły Kruje do ruiny. Z zabytkowych zabudowań zostało niewiele, jedynie szczątki oryginalnego zamku zwierząt. Górujący nad miastem zamek Skanderbega jest współczesną rekonstrukcją dokonaną według planów Prawery Hodży, córki dyktatora. Niestety bez poszanowania historycznego wyglądu tego obiektu.
średniowieczny charakter zachował za to drewniany turecki bazar. Małe kramy ciągną się wzdłuż uliczki prowadzącej do zamku. Można tu kupić wszelakie pamiątki, od magnesów, popielniczek w kształcie bunkra, po różnokolorowe dywany i miedziane naczynia, a sprzedawcy często zachęcają do zakupu w języku polskim. Z tego klimatycznego miasteczka wyruszyliśmy w końcu na wybrzeże. Dotarliśmy na przylądek Rodon, ozwany najpiękniejszym krajobrazowo miejscem w środkowej części Albanii. Stoją tu ruiny XV-wiecznego kolejnego zamku Skanderbega, który podobno był budowany pod nadzorem samego bohatera. Wiele miejsc, placów czy ulic w Albanii nosi nazwę Skanderbega. W wielu miejscach można spotkać pomniki upamiętniające tego człowieka. Każdy kraj ma w końcu swojego bohatera. Część przylądka z zamkiem i plażą znajdują się prawdopodobnie w prywatnych rękach, bo wjazd na teren jest zamknięty szlabanem i trzeba kupić bilet wstępu. Zamek, choć pięknie umiejscowiony nad samym brzegiem morza, jest zaniedbany. Coś domurowane, coś domalowane, wokół pełno śmieci. Bez nadzoru i opieki konserwatora obiekt niestety niszczeje. Przechadzając się tamtejszymi ścieżkami napotkać można również wiele mniejszych i większych bunkrów. To z kolei pozostałości po czasach Envera Hodży. Bunkry to również ciekawy wątek tego kraju. Betonowe grzyby są widoczne w całej Albanii. My zgłębimy ten wątek w sercu państwa, jego stolicy Tiranie. Tirany zamieszkuje prawie 1 000 000 ludzi, czyli ponad 1/3 ludności całego państwa. Same miasto jakiegoś większego wrażenia nie robi. Czasy komunizmu wywarły ogromny wpływ na wygląd stolicy. Widać, że miasto się rozwija, w wielu miejscach budowane są kolejne drapacze chmur, ulice i budynki są remontowane, jednak panuje tu chaos i nie ma spójności w tym wszystkim. W stolicy można zauważyć, że Albania to nie tylko Mercedesy, jak się powszechnie uważa. Jeździ ich zdecydowanie więcej, widać to szczególnie w północnej części kraju, jednak na ulicach rzeczywiście panuje ogromny rozgardiaż. I pewnie to w większości wina problemów z respektowaniem prawa, brak twardych zasad i korupcja, ale również brak doświadczenia związanego z motoryzacją. Albańczycy jeżdżą autami niespełna 30 lat, ponieważ za czasów panowania Hodży posiadanie auta było zabronione. W tamtym czasie po drogach Albanii jeździło około 10 samochodów marki Mercedes, które należały do dyktatora i jego świty. Stąd m.in. zamiłowanie do Mercedesów. To symbol prestiżu i niezawodności. Posiadanie Mercedesa świadczy o statusie społecznym. Kiedyś tą marką jeździły głównie głowy państwa. Mercedes to też samochód, który wytrzymuje ciężkie warunki na tutejszych drogach. Od niedawna rośnie liczba aut na ulicach, co powoduje, że poprawia się również infrastruktura drogowa. Do wielu miejsc jeszcze kilka lat temu nie można było dojechać autem osobowym. Z czasem poprawi się także kultura jazdy, chociaż pomimo panującego chaosu na drogach nie byliśmy świadkami żadnego wypadku z udziałem Albańczyków. Centrum miasta to ogromny kamienny plac Skanderbega. Ma on około 20 000 m2 i okalają go z każdej strony budynki. Opera, Pałac Kultury, meczet, Muzeum Narodowe czy Bank Narodowy. Środek placu uświetnia 11-metrowy konny pomnik Skanderbega, nad którym powiewa albańska flaga. Tiranę odwiedziliśmy głównie dla bunkardu. To największy schron wybudowany w latach 70. dla Hodży i jego dygnitarzy politycznych. Wchodzimy do bunkra. Największego bunkra, jaki wybudował Hodża dla siebie i swoich dygnitarzy politycznych. Znajduje się tam 160 pomieszczeń i 5 pięter w dół.
W środku udostępnionych jest do zwiedzania wiele pokoi, gdzie można poznać historię Albanii i życie w tym kraju. Można jednak odnieść wrażenie, że więcej uwagi poświęconej jest tam tym dobrym aspektom czasów komunizmu niż tym złym. W niektórych pokojach zachowane jest oryginalne wyposażenie schronu. Można zobaczyć sypialnie i pokoje samego Envera, w których zresztą dyktator nie spędził ani jednej nocy. Celem Hodży było wybudowanie miliona bunkrów dla mieszkańców swojego kraju. Gdyby do tego doszło, każda rodzina miałaby swój osobisty schron. Miały one chronić ludność przed napaścią wyimaginowanego wroga. W tej chwili podaje się, że na terenie Albanii jest około 170 000 bunkrów, co i tak stanowi duże zagęszczenie na terenie tak małego kraju. W tamtym czasie wiele rodzin żyło na skraju ubóstwa, a koszt wybudowania takiego schronu stanowił wartość dwupokojowego mieszkania. Za sprawą paranoi dyktatora kraj pokryły betonowe grzyby, które można spotkać nawet w najpiękniejszych zakątkach kraju. Pamiątką z czasów głębokiego komunizmu w Tiranie jest także słynna piramida zaprojektowana przez córkę Envera, Praverę. Dzieje tego obiektu są dość burzliwe. Miało dojść nawet do jego zniszczenia. Niestety w tej chwili jest on w przebudowie i nie było nam dane przyjrzenie się piramidzie z bliska. Uratował nas dron i trzeba przyznać, że z lotu ptaka robi to wrażenie. Przypomina trochę remont Sokoła Millennium z Gwiezdnych Wojen. Piramida była uznawana za najdroższą pojedynczą budowlę w Albanii. Znajdowało się tu Muzeum Hodży, centrum konferencyjne, podczas wojny w Kosowie była tu baza NATO, a później nadawano stąd programy telewizyjne. Obecnie tworzone jest to centrum informatyczne dla młodzieży według projektu holenderskiego biura architektonicznego. Projekt wygląda bardzo ciekawie i miejmy nadzieję, że uda się go ukończyć. Dosyć o mieście. Uciekamy znowu do tej dla nas ciekawszej, bliższej naturze części kraju. Ponad 50% albańskiej społeczności zajmuje się rolnictwem. Zwierzęta hodowlane na ulicach to w tym kraju normalny widok. Po upadku reżimu państwowe ziemie zostały rozdzielone wśród rolników. Powstało mnóstwo małych, jednohektarowych gospodarstw. Obecnie w tym drzemie ogromny potencjał tego kraju. To najbardziej organiczne hodowle i uprawy w Europie. Wolne od wszelkich nawozów, modyfikacji i innych polepszaczy. Stanowią ogromną konkurencję dla wielkich przemysłowych hodowli i upraw na wielką skalę. Nie trzeba się tu zastanawiać, czy zjadane mięso jest dobrej jakości. Zresztą Albańczycy mają tego świadomość i są z tego dumni. Widok tych zadbanych zwierząt wyprowadzanych każdego dnia na wypas jest uroczy. Hodowla toczy się tu tak jak za dawnych czasów. Zwierzęta jedzą tylko to, co naturalne, a ich odchody nawożą glebę, na której rosną zdrowe owoce i warzywa. Powstają super ekologiczne produkty. Oby nigdy tam nie wkroczyły wielkie żywnościowe korporacje. Teraz tylko w większych miastach widać duże sklepy z mnóstwem produktów. W większości miejsc są to malutkie sklepiki z ograniczonym wyborem, co nam się bardzo podobało. Jednak europejski konsumpcjonizm już tam dotarł. Jak wszystko ma to swoje plusy i minusy. Bo z jednej strony dobrze, że ludzie mają wybór i możliwość spróbowania innych, nie tylko lokalnych produktów, ale z drugiej strony, czy mnogość wyrobów i rozwój wielkich marketów jest niezbędna do lepszego funkcjonowania? Niech każdy sam sobie odpowie na to pytanie. W chlewiku mieszka świnka, co rykiem trąca drzwi. Ja mówię dzień dobry, a ona mi Kuj. My doceniamy Albanię właśnie za tą jej dzikość, symbiozę z naturą i minimalizm. Mamy jednak świadomość, że zachodnim stylem życia można się zachłysnąć i każdy chce go spróbować, żeby móc później z pełną świadomością od niego uciekać i docenić to, co stare, ale bliższe naturze człowieka. Dziękujemy, że z nami byliście. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, napiszcie komentarz. Oczywiście zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii o Albanii.